Sum czai się w głębinach, na dnie jezior i różnych rzek. To druga co do wielkości ryba Europy i największa ryba słodkowodna. Atakuje nawet gołębie. Bardzo lubi pływające ptaki, co widać na przykładowym wideo. Czasami potrafi nawet zjeść żółwia. Liczy sobie niemal 3 metry długości, a największe osobniki ważą ponad 100 kg. W Polsce przedstawiciele tego gatunku osiągają niestety mniejsze rozmiary. Ze względu na panujący klimat i dostępność pożywienia, wyciągnięcie takiej ryby to nie lada wyzwanie. Często łowią się na ripery i przynęty rybopodobne. Największy rekordowy sum miał około 3,20 metra i ważył nieco ponad 130 kg. Płetwa grzbietowa jest silnie zredukowana i posiada tylko 3/5 promieni, natomiast płetwa odbytowa jest bardzo długa i sięga prawie do zaokrąglonej płetwy ogonowej. Niestety sum jest ślepy jak stępień z 13 posterunku. Nie jest też taki zwinny jak okonie czy inne ryby. Sum jest po prostu ślepy. Jest czasami brany i mylony z drapieżnikiem i ze szkodnikiem takim jak bóbr. Ale czy to prawda? Czasami zjada nawet karpie. Co przedstawione jest na tym filmiku. Czasami też jest kanibalem i zjada osobniki mniejsze od siebie, tak samo jak szczupak, co ujęte jest w tym filmiku. Ubarwienie zależy od środowiska. Grzbiet jest ciemny lub prawie czarny, czasem z zielonkawym, niebieskim lub brązowym odcieniem. Na filmiku mamy pokazane szczupaka atakującego szczupaka, jak w poprzednim filmiku suma atakującego na suma. Zdecydowanie szczupak szybciej i łatwiej ukryje się w szuwarach niż ogromny drapieżnik, który nie ma sobie równych, często atakuje z powierzchni. Sum niestety jest największym drapieżnikiem, a wyciągnięcie jego to nie lada wyzwanie. Nie ma sobie przeciwników i czasem pływa w parze, chociaż z reguły jest typem samotnika i siedzi na dnie jeziora bądź też rzeki, w konarach, w grążelach, no i w trawach wodnych, albo czasami na dnie zatopionych wraków. Czasami występują u niego czerwone osobniki, ale bardzo rzadko. W Polsce praktycznie niespotykane. Sumy zamieszkują rzeki, stawy, starorzecza i jeziora, jak już wcześniej wspomniałem. Najlepiej czują się w dość głębokich zbiornikach, ale jeśli w czasie suszy wody ubędzie, to również dają sobie radę. Stają się wtedy jednak bardziej aktywne. Nie są tak zwinne jak sandacz, który z pewnością bardzo łatwo pożera raki, ale jak są młode, żywią się skorupiakami i nie wyrządzają tyle szkód co bobry, które są dosyć częstym problemem. Gryzą drzewa i budują tamy i zapory wodne. Gość z tego zdjęcia na pewno nie jest tak zadowolony jak gość trzymający tego potwora ważącego ponad 100 kg. Czasami wypływa na płyciznę i atakuje mniejsze rybki, co widać na tym filmiku. Czai się w zaroślach, lecz bardzo rzadko, często preferuje po prostu głębokie wody. Sumy oczywiście nie musi chować się przed drapieżnikami, bo sam jest największym z nich. Filmik pokazuje, jak atakuje na przynęty sztuczne. Atak następuje bardzo szybko, znienacka. Zdjęcie przedstawia potwora rzecznego, ale niestety nie z polskich wód. I to by było na tyle. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek. Widzimy się w kolejnych odcinkach i cześć!